Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj kolejny film. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o takim czymś, co ostatnio usłyszałem, co teraz niektórzy dostają z Was w pracach swoich i mianowicie jest to pakiet odpornościowy. Ostatnio znajoma, która pracuje w pewnym sklepie, nie będę mówić może w jakim sklepie, żeby tutaj też nie robić jakichś dodatkowych zamieszań niepotrzebnych, jednak taki supermarket, który jest ogólnie praktycznie chyba w każdym mieście, zauważył, że jego pracownicy coś za często chorują i po prostu zaczyna im brakować ludzi do pracy, więc co wymyślili? Wymyślili, że dają im pakiet odpornościowy. Dokładnie, coś takiego dostali. Bardzo dobry pomysł, bardzo mnie to cieszy, że taka inicjatywa wyszła i zadbano w końcu o swoich pracowników, dając im po prostu dobre rzeczy po to, żeby teraz nie chorowali. To jest po prostu dla mnie wow! To było coś niesamowitego, że coś takiego tutaj u nas miało miejsce. Że duża sieciówka pomyślała o tym, żeby dać coś takiego swoim pracownikom. Więc naprawdę, czapki z głów dla mnie. Więc ja też chcę Wam przedstawić ten pakiet odpornościowy, jak on po prostu wygląda i do czego służy. I też będziecie mogli go sobie zakupić, taki pakiet odpornościowy, ponieważ w opisie wstawię Wam po prostu link do tego pakietu odpornościowego, gdzie go będzie można sobie zakupić. Co wchodzi w taki pakiet odpornościowy? Mianowicie pierwsza rzecz to jest witamina D3 i K2. To jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy dla naszego układu odpornościowego. Oczywiście mamy słońce, jak najbardziej. W ciągu lata korzystajmy z tego słońca ile się da, ponieważ to jest zawsze najlepsza witamina D3. Pamiętajmy, żeby oczywiście się nie poubierać w jakieś kombinezony i nie wiadomo co jeszcze, czy wysmarować różnymi kremami, które blokują światło słoneczne, no bo wtedy oczywiście będzie lipa, a nie witamina D3. Jednak wielu z nas niestety całymi dniami musi przesiadywać po prostu gdzieś w pracy, gdzie nie ma dostępu do słońca, ponieważ często zaczynają rano, a wychodzą, kiedy tego słońca już jest tyle, co nic. Więc w tym momencie niestety, ale trzeba się po prostu suplementować witaminą D3. To jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ jeżeli nasz poziom witaminy D3 jest bardzo malutki, to niestety, ale nasza odporność za tym będzie również bardzo, bardzo słaba. Ja znam takich ludzi, którzy po prostu sami mi mówią, popatrz, ja tutaj pracuję cały dzień w galerii handlowej, załóżmy. Pracuję tutaj 12 godzin dziennie. Nie mam nawet okna, że nawet nie wiem, jaka jest pogoda na zewnątrz. I tak to wygląda. Dzień w dzień. Taki człowiek nie ma szans zbudować witaminy D3. Nie ma najmniejszych szans. I wielu ludzi o tym po prostu też zapomina, ponieważ niektórzy mówią mi, ale jak możesz promować suplement, jak przecież jest słońce? Pewnie, że jest słońce, ale nie każdy może z tego słońca skorzystać. Wy się zastanówcie czasem, ponieważ wielu z nas niestety, ale pracuje jak niewolnicy, zamknięci w klatkach, gdzie nawet słońca nie widzą przez cały dzień, ponieważ muszą pracować, żeby się utrzymać, swoją rodzinę i tak dalej. Nie mogą sobie nawet wyjść na chwilę na zewnątrz, żeby z tego słońca skorzystać. I to jest smutne. To jest bardzo smutne. Niestety, ale to się dzieje. I to się dzieje nagminnie. I myślę, że chyba nie zaryzykuję, jak przynajmniej połowa z nas, tutaj z widzów, którzy nas tu oglądają, ma takie warunki, że niestety przez połowę dnia, czy cały dzień słońca nawet na oczy nie widzi. Więc tutaj pozostaje nam tylko i wyłącznie witamina D3, żeby ją uzupełniać. Nie mamy za bardzo innego wyjścia. I do tego tutaj oczywiście jest od razu K2, ponieważ samej witaminy D3 nie powinno się suplementować. To jest bardzo ważne, ponieważ ona zwiększa wchłanianie wapna. Jeżeli będziemy mieli tylko samo D3 bez K2, to będzie problem, ponieważ wtedy będzie nam się żyły zapychać i tak dalej, i tak dalej. Będziemy po prostu mieli za dużo wapnia w środku.
Więc to jest potrzebne, żeby to było z K2, o tym zawsze pamiętajcie, to jest K2MK7 jeszcze na dodatek, bo kiedyś tego nie powiedziałem, bo myślałem, że to jest sprawą wiadomą dla wszystkich, ale od razu zaczęli mnie poprawiać, ale MK7. No tak, myślałem, że to jest dla wszystkich logiczne, ale no czasem nie bywa to logiczne, więc od razu mówię, żeby nie było niedomówień. Po witaminie D3 w takim pakiecie odpornościowym znajduje się oczywiście witamina A plus E. Tak, ona również jest tutaj bardzo potrzebna, żeby brać ją razem z tym, ponieważ to się powinno razem brać. Ponieważ A plus E jest również odpowiedzialne za nasz układ odpornościowy, ale też również współgra właśnie z tymi witaminami. Te witaminy najlepiej brać z jakimś tłustym posiłkiem, czyli gdzieś, gdzie masz jakiś tłuszcz, czy to będzie olej roślinny, czy to będzie olej zwierzęcy, czy tłuszcz zwierzęcy. Wtedy te dwie rzeczy bierze się tutaj razem w tym momencie, ponieważ zwiększasz wtedy ich wchłanialność i lepiej to wszystko funkcjonuje. Następnie w tym pakiecie odpornościowym mamy cynk. To jest, moi drodzy, cynk. Cynk jest niesamowicie ważny dla naszego układu odpornościowego, ponieważ bez cynku każdy układ odpornościowy będzie źle funkcjonować. Oczywiście kiedyś mieliśmy cynk w dostatecznej ilości w pożywieniu. Jednak podobnie jak z tą witaminą D3 zwierzęta nie widzą słońca, tak i niestety ziemia jest wyjałowiona i brakuje po prostu cynku we wszystkich pokarmach. A cynk jest kluczowy, jeżeli chodzi o układ odpornościowy, więc trzeba o nim pamiętać. Bardzo często również mężczyźni mają deficyt cynku, ponieważ tracą cynk z nasieniem. Także to też tak na marginesie. I cynk jest też odpowiedzialny za włosy, paznokcie, za ich kondycję i tak dalej. Jest po prostu mega potrzebny naszemu organizmowi, stąd właśnie w pakiecie odpornościowym jest cynk. Kolejna rzecz, która jest, to jest witamina B kompleks. Witaminy B, jest ich sporo i są bardzo, bardzo potrzebne dla naszego całego organizmu. Najważniejsza z nich wszystkich to chyba jest witamina B12, która tutaj również jest w tej odpowiedniej formie, jakiej ma być ta witamina B12. Jednak kiedy bierzemy witaminę B12 samą, to warto również całą resztę uzupełnić, ponieważ witaminy z grupy B współgrają ze sobą i razem funkcjonują. Są odpowiedzialne za praktycznie większość rzeczy w naszym organizmie, za układ odpornościowy, za układ nerwowy, za trawienie i tak dalej. Tego jest naprawdę sporo, więc sama B12 ok, ale lepiej jest, kiedy macie B kompleks. Dlaczego? Ponieważ właśnie tak jak mówiłem, to współgra wszystko razem ze sobą. To się zazębia, jak zębatki, które wchodzą i które się kręcą. Jak gdzieś któreś będzie brakować, to wiadomo, że te drugie nie będą się kręcić. Podobnie jest właśnie z witaminą B. Dlatego warto tutaj po prostu mieć to jako kompleks. Jeżeli masz duże braki witaminy B12, to bierzesz kompleks i uzupełniasz osobno jeszcze witaminą B12. Pamiętaj, że musi to być taka w kroplach, najlepiej, czy w tabletkach do ssania i tak dalej, ponieważ ona się wchłania przez błony śluzowe. Tak, przez błony śluzowe, nie w żołądku i musi to być forma metylowana, nie jakaś cyjanokobalamina i tak dalej. Te nie są dla nas dobre i źle się wchłaniają. Ostatnią bardzo ważną rzeczą w pakiecie odpornościowym to jest witamina C. Tak jest. Ja używam tej witaminy C i ta też będzie po prostu w pakiecie odpornościowym, ponieważ jest to witamina C liposomalna. Jest wiele badań, które pokazują, że ta witamina C dużo lepiej się wchłania dla naszego organizmu niż inne witaminy C. Też bardzo dobrze już się wchłania przez błony śluzowe tutaj, ponieważ ta firma słynie z tego, że ona dużo rzeczy właśnie już tak robi, żeby po prostu dużo wchłaniało się przez błony śluzowe, a nie w żołądku, gdzie część będziemy tracić z tego. Więc to już po prostu zaczyna się wchłaniać przez błony śluzowe do naszego organizmu. Pamiętajmy też, jeżeli mamy
bardzo dużo węglowodanów w jedzeniu, czyli chlebusie, makaroniki, słodycze, batoniki, ciasteczka, nie wiadomo co jeszcze, blokujemy sobie drogę, gdzie wchłania się witamina C, ponieważ witamina C wchłania się tą samą drogą, którą wchłania się cukier. I w tym momencie leży w tej drodze cukier, autostrada całkowicie zapchana, a witamina C stoi na końcu w kolejce i nie może się wchłonąć, bo najpierw wchłania się cukier, ponieważ cukier ma właśnie praktycznie taką samą molekułę, budowę jak witamina C. I nasz organizm po prostu robi błąd i nie odróżnia ich od tego i później mamy problem. Tak samo jest z oczami, męty w oczach, tego typu rzeczy. Gałka oczna jest praktycznie głównie zbudowana z witaminy C, ale kiedy brakuje nam tej witaminy C i mamy zatkaną tą drogę witaminy C, to nasz organizm nie odróżnia tego i pcha cukier w oko. No i później macie słodkie oczy, jak to się mówi, że ta dziewczyna ma na przykład takie słodkie oczy, ale to są właśnie później problemy z wzrokiem, męty w oczach i tak dalej, ponieważ nasza gałka oczna nie jest zbudowana wtedy z witaminy C, z której powinna być, tylko jest zrobiona z cukru. Brzmi to bardzo dziwnie, ale niestety tak to wygląda. Dlatego witamina C jest tutaj kluczowa, ponieważ bez witaminy C żaden układ odpornościowy nie będzie dobrze funkcjonować. Wiele z tych tutaj suplementów jest po prostu w tym pakiecie tak, że ono Wam starczy na dłuższy czas, nawet i dla 2 osób. To nie jest tak, że to po prostu jest tylko na 30 dni i koniec. Tutaj wiele z nich potrafi Wam wystarczyć na więcej, czyli po prostu raz kupując masz to na 2-3 miesiące. Zależy od potrzeb, zależy jaka duża rodzina i tak dalej. Także, moi drodzy, pamiętajcie o pakiecie odpornościowym. Pamiętajcie, że zbliża się również Wszystkich Świętych. Będziecie w drodze. Będzie jeszcze zła pogoda. Spotkacie bardzo wielu ludzi. I później będziecie się mnie pytać, jestem przeziębiony, co zrobić? Pomóż. Boli gardło, katar, nie wiadomo co jeszcze, boli głowa, gorączka. Pomóż. Moi drodzy, pamiętajcie, że o odporność dba się przed chorobą, a nie w trakcie choroby, kiedy już nas coś bierze. Dlatego nie pytajcie, tylko dbajcie o nią wcześniej. Bo kiedy już coś nas bierze, to już jest za późno. Odporność zawsze się buduje przed chorobą, czyli teraz, ten okres. Bo za chwilę będzie zimno, będą deszcze, będą przeciągi, nie wiadomo co jeszcze. Witaminy C macie tyle, witaminy D macie 0, bo cały dzień siedzieliście gdzieś zamknięci, słońca nie widzieliście, a jak już widzieliście, to się wieczorem umyliście, zmyliście całą witaminę D3, ponieważ wychodząc na słońce nie wolno się myć do 24 godzin, żeby ona się mogła wchłonąć, a się umyliście, no to ją zmyliście i tyle macie witaminy D3. Nadmierna higiena też niestety potrafi czasem zaszkodzić. Także zestaw odporności macie po prostu zalinkowany, jak kogoś to interesuje. Jest tam też numer telefonu, jest tam też kod rabatowy, który da Wam zniżkę na to. To wszystko znajdziecie w opisie filmu, czyli tutaj z prawej strony taki dziubeczek kliknąć, opis się rozwinie, tam wszystko macie. Ja Wam życzę miłego dzionka, nie chorujcie, trzymajcie się i dbajcie o swoją odporność wcześniej, żeby nie było za późno, bo odporność budujemy zawsze przed okresem chorobowym. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej!